I mówiło się o nich, że były to duchy Rize, duchy Gursowich, bo oni się pojawiali i nagle znikali. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego kanału Łukasz Kazek History Story. Jak dobrze wiecie, ale zawsze lubię Wam przypomnieć, widzimy się tylko i wyłącznie tutaj, nigdzie indziej, w każdy wtorek o godzinie 20. Dzisiaj będzie o sytuacji powojennej w Górach Sowich, o gorącym lecie 1945 roku. O dość upalnej jesieni 1945 roku. Nie tylko w pogodzie, ale też w powojennym życiu, które tutaj miało miejsce. Mówiło się tu o różnych niewyjaśnionych zagadkach. O tym, że znikali ludzie, o napadach, o odgłosach wybuchów, które było słychać w Górach Sowich, o niedobitkach SS, którzy maskowali podziemia, chowali depozyty. To dzisiaj właśnie o takim miszmaszu, o takim właśnie życiu, jakie toczyło się tutaj w 1945 roku, świeżo po zakończeniu działań wojennych. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest The Rize Project Prolog. To jest wyśmienita gra, która zaręczam, że zostanie Wam głęboko w pamięci. Nowoczesna technologia VR połączona z prawdziwymi lokalizacjami obiektu Rize przenosi tak głęboko w przeszłość, że nie jesteście sobie w stanie po prostu wyobrazić tak niezwykłego projektu właśnie jaką jest ta gra. Ja się bardzo cieszę, że ja wyrastałem w całym cieniu Rize, że dzisiaj miliony graczy będzie mogło zgłębić się w świat, w którym ja wyrastałem i w którym do tej pory jeszcze podróżuję. I tą informację dla Was przekazuję. Gracze w The Rize Project Prolog wcielą się w Annę, która wiedziona ciekawością ruszy tropem swojego dziadka do Gór Sowich. Tam zacznie odkrywać sekrety, które miały zostać pochowane na zawsze. Mimo wyraźnych ostrzeżeń wkroczy w coraz głębsze zakamarki tajemniczego kompleksu Rize. Czy zdoła z niego powrócić? The Rize Project to przygotowy trailer akcji, w którym gracz, korzystając z technologii VR, czyli wirtualnej rzeczywistości, eksploruje lokacje oparte na skanach rzeczywistych miejsc w Górach Sowich i słynnym owianym tajemnicą podziemnym kompleksie Rize. Do dziś jeszcze niewiele wiadomo, czym dokładnie był ten hitlerowski niemiecki górniczy budowany projekt na terenie Gór Sowich. Gracze będą musieli rozwiązywać kolejne zagadki, które popychać będą ich do przodu w fabułę. W trakcie gry odwiedzą odwzorowane w grze prawdziwe miejsca, jakie stworzono na potrzeby tych produkcji. Nowoczesna technologia VR, skany istniejących lokalizacji w Górach Sowich, nawiązanie fabularne do kompleksu Rize, III Rzeszy i II wojny światowej, odniesienie do fascynujących hipotez, mitów, legend miejskich i teorii spiskowych, mroczna, niepokojąca atmosfera, element grozy. Szczegóły na temat Rize Project Prolog znajdziecie w linku w opisie pod filmem, na moich stronach facebookowych i instagramowych oraz na stronie Hostel Browar Jedlinka.
Lipiec 1945 rok. Do komisariatu w Pieszycach dzwoni telefon z komisariatu z Walimia. Komendant prosi o posiłki. Została zaatakowana przez nieznanych osobników stacja wzmacniania sygnału zaraz przy Górnej Rzeczce. To bardzo ważny punkt dla komunikacji wczesnej Polski Ludowej, a także i Sowietów. Zanim zdążą przyjechać Sowieci z Wałbrzycha, tu z Rościszowa i z Pieszyc powinni być szybciej. Milicjanci wsiadają do swoich wozów i jadą tą krętą drogą, nazywaną S-ami, do Walimia. W tym miejscu, mniej więcej, gdzie są te skały, padają do nich strzały. Milicjanci wyskakują z wozów, ostrzeliwują się. Opony w wozach są przestrzelone. Nie ma rannych, ale kule świszczą. Komendant oddziału milicji rozkazuje tyralierom strzelać i uderzyć na tych, którzy się kryją między skałami. Padają granaty, rusza tyraliera. Kiedy wchodzą do lasu, nie ma nikogo, tylko łuski przy takich półkach skalnych. Ci, którzy strzelali, rozpłynęli się, jakby we mgle, albo zniknęli pod ziemią. Milicjanci mówią, że to jakiś duch SS. W Walimiu mówi się, że to duchy obiektu Riza. Znajduje się w lesie, w Górach Sowich, w ruinach dawnego poniemieckiego schroniska na Przełęczy Walimskiej. Schroniska, które nazywało się Siebenkurfenstein. Nie istnieje. Zostało po wojnie przez Polaków rozbite, rozebrane na kawałki. Ale jak rozmawiałem z pierwszymi polskimi osadnikami w Górach Sowich, to opowiadali, że jesienią 1945 roku wszystko tutaj w środku było. Łącznie z meblami, szybami w oknach, a także nawet porcelaną w kredensie. Proszę sobie wyobrazić, że we wrześniu 1945 roku zapuszcza się tutaj Piotr Barycza. Jest dzieckiem jednego z pierwszych osadników z Dębicy, który przyjechał początkiem września 1945 roku do Walimia. Idzie z kolegami, a słychać delikatny szmer. Otwierają się nagle drzwi i wybiegające kroki w stronę lasu. Oni myśleli, że to inni chłopcy, którzy bawią się tutaj w chowanego. Więc weszli drzwiami do schroniska, a na stole stała zastawa z zupą. Tylko nie było nikogo. Przecież to było już kilka miesięcy po wojnie. Kto tutaj mógł być? Otóż właśnie takie schroniska jak to i opuszczone domy w górach, które Polacy jeszcze do końca nie znali, były kryjówkami dla różnych maruderów, a także niedobitek SS i być może tych, którzy maskowali to, co nie zdążyły regularne oddziały niemieckie zamaskować przed wejściem Rosjan. I mówiło się o nich, że były to duchy Rize, duchy Gór Sowich, bo oni się pojawiali i nagle znikali. Opowiadał jeszcze Barycza, że rozmawiał z Anielą Ptak, która jako robotnica przymusowa pracowała w zakładzie lniarskim w Walimiu. I opowiadała mu po wojnie, że były takie przypadki, iż wyciągano robotników i robotnice przymusowe na ciężarówki. Zawiązywały im SS-manki oczy chustką i jechały około 25 minut krętą drogą pod górę. Tak jakbyśmy z Walimia jechali właśnie tu, gdzie jestem. Wchodzono do sztolni, gdzie już chustki zdjęte i tam wykonywały pracę. W sztolni Aniela Ptak zapamiętała, że były niezwykłe, niesamowicie popękane ściany. Potem przy wyjściu znowu chustka i w dół. Transporty niemieckie, które jechały w kierunku Wielkiej Sowy z Walimia, nigdy nie tankowały na tej samej stacji. Były dwie stacje. Jedna koło kościoła ewangelickiego, druga poniżej, gdzie był później, świeżo po wojnie, komisariat. Tak, aby kierowcy, którzy wieźli coś w kierunku Wielkiej Sowy i ci, którzy jechali z Wielkiej Sowy, nie mieli ze sobą kontaktu.
był jeszcze Niemiec Berger, który pracował tutaj aż do prawie 60 lat. I on opowiadał Polakom, z którymi się zaprzyjaźnił, nie wszyscy się nienawidzili. Były przypadki, że się ludzie przyjaźnili. Człowiek z człowiekiem, kiedy spotyka się na tej samej płaszczyźnie charakteru, a nie bestialstwa, potrafi się zaprzyjaźnić. I takie przyjaźnie były. I Berger opowiadał również, że pracował przy radiostacji. I pod koniec, kiedy już Rosjanie podchodzili do Wrocławia, była tu panika, że zaraz wejdą. Oni nie weszli, zostali. Dopiero weszli z 8 na 9 maja 1945 roku. Przychodziły meldunki, był porucznikiem do radiostacji, że transporty jadą w Górysowie z ważnym dla przemysłu elementem. I że przy godzinie 0 ustawionej ma być meldunek z kierunku właśnie Górsowi, z Wielkiej Sowy, że wszystko zostało już zamaskowane, wysadzone i schowane. I to był ostatni meldunek od tej grupy i potem już z nimi łączności nie było. Kiedy Berger raz popił, powiedział do baryczy: Piotrek, pod Wielką Sową są potężne tunele. W jednym 4 wielkie agregaty prądotwórcze. To ja to słyszałem od oficera, który stał przy mnie, przy tej radiostacji, kiedy odbierałem ostatni meldunek o wykonaniu zadania. W sowiegórskich lasach takich pozostałości jak tutaj jest bardzo dużo. To czas niemieckiego życia do 1945 roku. O! Słyszycie jakie echo? To akurat są ujęcia wodne. I z takich ujęć korzystały dawne schroniska, przysiłki, kolonie górskie, a także i obiekt RIZ. Ta infrastruktura była cały czas. Nikt jej nie zniszczył. Pamiętam, jak mój dziadek opowiadał mi, że jego kolega, potaśnik, też również osadnik polski, osiedlił się we wsi Henrichenhau, dzisiaj miejscowość Glinno. W nocy schodzi, bo górę zajmowali oni, jako Polacy, a dół mieszkała rodzina niemiecka. Mieszkało się na wpół w domach z Niemcami. Potaśnik schodzi po schodach, około 1 w nocy, do kuchni, gdzie mieszkali Niemcy. Tam była woda, zachciało mu się pić. Było upalna jesień, upalny wrzesień. Otwiera drzwi do kuchni, a w kuchni przy stole siedzą SS-mani. Broń, plecaki. Niemra gotuje jedzenie i podaje. Wyprostował się na baczność. Oni skierowali na niego wzrok. Niemra zatrzymała się z garkiem bez ruchu. Potaśnik ukłonił się tylko, zamknął drzwi, pobiegł na górę i z żoną zastawili szafą pokój, aby nikt nie wszedł. I do rana siedzieli wystraszeni. Dopiero pobiegł na milicję i zameldował. Milicja takich meldunków miała dziesiątki. Na przykład pamiętam jeszcze opowieść świętej pamięci Romualda Kunickiego, syna pierwszego komendanta MO w Walimiu. I on opowiadał, że poszli świeżo po wojnie jesienią w góry. Szlaki były niemieckie pooznaczane. Pani Grzywacz, która była jedną z pierwszych nauczycielek po wojnie, zabrała dzieci w góry. Maszerują szlakiem, a nagle z gąszczy wychodzi w pełnym uzbrojeniu z plecakiem, z długą brodą w mundurze Niemiec. Dzieci stanęły z panią Grzywacz. Niemiec tylko powiedział tak. Dzieci zamarły. Nauczycielka też. I odszedł w knieje. Kim był do tej pory, nikt nie wie. Jest jeszcze bardzo dużo pozostałości po dawnych gospodarstwach, dawnych wsiach, miejscach, które pochłonął las.
I jak się wie, gdzie takie właśnie miejsca były, tu kiedyś stały wszędzie domy. One były puste, można było się w nich schować, przeczekać, można było z nich schodzić do wsi, można było napadać na posterunki milicji obywatelskiej, można było maskować i wysadzać to, co nie zdążono. Piotr Baryczo opowiadał, że bardzo często było słychać wybuchy w górach. Dzieci, które biegały, znajdowały masę broni. A tu są fragmenty tego właśnie dawnego życia. A więc właśnie rozbite butelki po różnego rodzaju trunkach, jak na przykład Otto Rausch, Brauerei, czyli browar Oberwistegeisdorf. No proszę, dzisiaj Głuszyca Górna. Można znaleźć fragmenty właśnie innego rodzaju butelek. Ta jest ciekawa, bo to jest butelka na kroplówkę. Tu jest znaki, ile tej kroplówki zeszło. Kto miał kroplówkę tu w środku, w Górach Sowich? Może ktoś był ranny w potyczce z Sowietami albo z misją obywatelską i taką kroplówkę dostawał. Butelki apteczne. I fragment porcelany rozbitej z Wałbrzycha. CT Karl Tilsch. Ja słyszałem takie opowieści po wojnie. Niemcy głodowali, nie mieli kartek żywnościowych. Ale ci, którzy byli wtajemniczeni w to, co się tu działo, potrafili nagle z lasu przynieść na wymianę konserwy, buty, lekarstwa i papierosy. Lucky Strike, amerykańskie papierosy. I wtedy wymieniali się z Polakami na żywność albo też na wódkę z Rosjanami, którą potem służyła do przekupywania innych Rosjan. To tak wyglądała rzeczywistość po wojnie w Eulegebirge, w Górach Sowich. Sierpień 1945 roku. Upalne lato. Komendant MO Milicji Obywatelskiej Kunicki zatrzymuje motocykl przy wlocie do sztolni. Bucha zimno. Jest upał. Motocykl jest zepsuty. Kunicki schyla się, aby zobaczyć, co się dzieje. Słyszy kroki nad sobą na skarpie. Podnosi wzrok, biegnie na niego zarośnięty w mundurze SS mężczyzna z bagnetem w dłoni. Kiedy dobiega, Kunicki wstaje, motocykl pcha na napastnika. Napastnik przygnieciony motocyklem traci rezonans. Pierwszy atak, zaskoczenie. Kunicki wyciąga pistolet, strzela w powietrze, aby jak najszybciej powiadomić milicję, gdzie komisariat znajduje się przy ewangelickim kościele w Walimiu. A cała sytuacja miała miejsce przy sztolniach w Walimiu. Opowiadali ludzie, że kiedy milicjanci przyszli, Kunicki już trzymał nóż na gardle temu SS-manowi. Milicjanci go zabili. Tak opowiadali ludzie. Jak było naprawdę, tego nie wie nikt. W każdym razie, kiedy potem pytano zastępcy komendanta, Waleriana Skrzypczaka, który był robotnikiem przymusowym, właśnie jeszcze w czasie wojny, a później po wojnie wstąpił do milicji, mówił przy kielichu, że Kunicki poderżnął mu gardło. Co robił taki człowiek w górach? Czym się zajmował? Dlaczego przy sztolniach zaatakował umundurowanego funkcjonariusza MO polskiego? To pozostaje po dziś dzień zagadką. Nie znam odpowiedzi. Pamiętajcie o sponsorze naszego odcinka, The Rize Project. Premiera prologu miała miejsce dosłownie kilkanaście dni temu.
Dziękuję Wam, że nas wspieracie. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję za każdą subskrypcję, która daje nam niesamowitego kopa. Dziękuję za wszystkie miłe i niemiłe komentarze też. Widzimy się w każdy wtorek o godzinie 20. Każda kawa, która ląduje od Was dla nas, jest dla nas po prostu wyzwaniem i mocą do tworzenia nowych opowieści z historii i przygodą w głąb przeszłości. Do zobaczenia w każdy wtorek o godzinie 20.